dzisiejszej recenzji mam dla Was nie jedną, a dwie szczoteczki soniczne od Fosso. Apex oraz Now, czyli dwie kolejne, które dostaliśmy na testy. Dzisiaj odkryję przed Wami swoje tajemnice. Fosso wysłało nam trzy szczoteczki. Luxa, którego zobaczycie w innym filmie, oraz właśnie Apex oraz Now. Fosso to jest międzynarodowy dostawca, producent szczoteczek sonicznych, który chce się też pokazać na naszym rynku. Trochę jest zdominowany przez Oral-B oraz Oakley, pokazując, no i Philipsa jeszcze, pokazując swoje szczoteczki soniczne. Te, które mam dzisiaj w rękach, to jest Apex, czyli w takim kolorze miętowym, oraz Now. Fosso w dalszym ciągu, tak jak przy przypadku Luxa, chce nas kupić takim trochę poczuciem ekskluzywności. Wszystkie inne szczoteczki soniczne są takie trochę plastikowe. Tutaj mamy takie bardziej szczoteczki, które mogą fajnie się prezentować. One obie mają wspólną cechę taką, że mamy dosyć taki wysokiej jakości metal, bo to jest metalowe z obu stron. Jedną mamy okrągłą, miętową, drugą mamy grafitową, kwadratową i takie plastikowe wstawki złote. Czy to się komuś podoba, czy nie, to już jest kwestia gustu, ale centralnie idziemy w to, żeby wyglądać na markę premium. Jeśli chodzi o tryb działania obu tych szczoteczek, to są praktycznie identyczne. Mamy za każdym razem trzy tryby działania, czyli lekki, średni, mocny, oraz trzy tryby, takie opcje, czyli mamy tutaj polish, clean, gum care oraz white. Musiałem sobie zerknąć. Ale jest spoko, bo tutaj mamy je wszystkie cztery wypisane. Tutaj mamy jeden przycisk, ale do tego jeszcze dojdę, jeżeli chodzi o różnicę. Czyli w obu przypadkach działają tak samo. Około 38 000 obrotów na sekundę, około 180 dni działania takiej szczoteczki, czyli powiedziałbym przyzwoicie, już możemy to zobaczyć w większości szczoteczek sonicznych. Zaczniemy od miętowego Apexa. Spoko nazwa, a przy okazji Apexa tylko wspomnę o jednej rzeczy, która mi się nie podoba, czyli same tutaj końcówki, którymi szczotkujemy, które są w kolorach Fosso Lux. I to już średnio wygląda. Wolałbym, żeby Fosso przygotowało w jednej kolorystyce, albo żeby to do siebie pasowało, a teraz to wygląda centralnie jak szczoteczka, jak główka szczoteczki z innej szczoteczki. Dla mnie średnio. I to jest coś, co trochę burzy całość, ale tyle z tego komentarza. A teraz już przejdźmy do samego działania. Włączamy ją, dłużej przytrzymując ten przycisk, i możemy za pomocą tego przycisku zmieniać właśnie tą siłę działania. Lekki, średni, ciężki. A tym przyciskiem zmieniamy te tryby. Teraz aktualnie mamy gum care, teraz jest clean, polish. Mogę sobie znowu zmniejszyć go oraz white. Przytrzymując dłużej przycisk, wyłączam szczoteczkę. Szczoteczka z definicji, takie podstawowe rzeczy, i to dotyczy zarówno się Apexa, jak i Now. Po pierwsze pamięta ostatni tryb, czyli to jak ją sobie ustawimy, czyli ten raz, dwa, trzy oraz konkretny tryb, następnym razem, gdy ją włączymy, będzie o nim pamiętała. Jeśli chodzi o takie półautomatyczne działanie, to ona działa przez 2 minuty, czyli to jest ten okres szczotkowania, przy czym co 30 sekund przestaje szczotkować na dosłownie tam kilka sekund, czy tam nawet mniej niż kilka sekund, ale robi taką przerwę, żebyśmy po prostu trochę sobie zmienili tą przestrzeń, którą aktualnie szczotkujemy. I to się tyczy obu tych szczoteczek. Teraz przejdźmy do Now. Now jest kwadratowa, lżejsza niż Apex, ale to jest kolejna rzecz z obu tych szczoteczek. One są ciężkie. W porównaniu do Oakley bardzo ciężkie, więc musimy to na pewno brać pod uwagę w sytuacji, gdybyśmy chcieli ją wziąć gdzieś, dajmy na to do bagażu podręcznego. To już jest waga, na którą trzeba będzie zwracać uwagę. W przypadku Now nie mamy już takich światełek, które nam pokazują tryby i siłę działania. Mamy wyświetlacz. Ponownie, gdy ją włączę, to mam wyświetlacz i mam tak high, czyli ten tryb działania, white, czyli ten drugi tryb działania. Pierwszy tryb to jest raz, dwa, trzy, czyli siłę działania może bardziej. Drugi to jest tryb działania oraz poziom naładowania baterii. W jaki sposób sobie zmieniam? Gdy robię pojedynczy przycisk, to zmieniam sobie siłę. Low, medium, high. A jak zmienić tryb? Muszę 2 razy szybko przycisnąć. Teraz mam white, gum care, clean, teraz zmieniam znowu na med, high,
Teraz chcę sporo zmienić. White. Widzicie, to jest takie średnio, nie wiem, dla mnie średnio użytkowe, że muszę pamiętać, ile razy mam przycisnąć, krótko, szybko. To jest so-so. Jeżeli chodzi o aplikację FOSO i tych dwóch szczoteczek, to aplikacji brak. One nie są smart szczoteczkami, nie mamy żadnej aplikacji, więc nie będziemy wiedzieć, jak nam szło szczotkowanie, czy poszło dobrze, czy poszło źle i w jakie dni szczotkowaliśmy. To nie jest sprzęt, który ma jakąkolwiek aplikację, funkcje inteligentne. To tylko te, o których Wam wspominałem, czyli pamiętanie o tym, jaki był ten tryb działania, no i to, że ona działa przez 2 minuty i co 30 sekund się wyłącza. To jest tak naprawdę tyle z funkcji takich inteligentnych. Dla kogo są te szczoteczki? No to jest dobre pytanie. One nie są dla fanów technologii, moim zdaniem. No my nie mamy aplikacji, ona nie jest też jakoś, nie wiem, technologiczna, więc tutaj nie. One mogą być dobrymi szczoteczkami sonicznymi na prezent. Jeżeli jest ktoś, komu nie zależy na aplikacji, mi wydaje się, że w większości osób na świecie mimo wszystko nie zależy tak bardzo na aplikacji, to mogą się podobać, tak? Albo taka właśnie bardziej kobieca-miętowa, albo taka ociosana, grafitowa. Mogą się podobać, mogą być bardzo fajnym prezentem dla kogoś, albo jeżeli Wam się spodobała podczas tego filmu, możecie ją kupić. Jeśli chodzi o cenę tych urządzeń, to ta wersja miętowa to jest okolice $50, ta grafitowa to są okolice $60. One tam mają różnicę właśnie $10. Podejrzewam, że kwestia tego wyświetlacza, który tutaj możecie zobaczyć. To tyle w kwestii tych szczoteczek. Pokazałem Wam wszystkie nowe FOSO. Jeżeli znacie jakichś fajnych nowych producentów, których moglibyśmy przetestować, dajcie znać. Na pewno się do nich odezwiemy, a ja Was zapraszam do naszych pozostałych filmów. Dzięki za oglądanie tego. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.